Nikt się nie poddaje z hukiem. Nie ma takiego dnia, w którym mówisz sobie, dobra, koniec, odpuszczam. Poddanie się nie ma momentu, nie ma decyzji. Jest tylko rzecz, którą kiedyś próbowałeś zmienić. Próbowałeś parę razy, nie wyszło i od tamtej pory nie spróbowałeś ani razu. Nawet nie zauważyłeś, kiedy przestałeś. Nie dlatego, że jesteś leniwy, nauczyłeś się czegoś, o czym nie wiesz, że się nauczyłeś. Więc dlaczego przestajesz próbować? I nie chodzi o jedną rzecz. Chodzi o to, ile obszarów swojego życia po cichu odpuściłeś, tłumacząc sobie, że po prostu taki już jesteś. W 1967 roku dwóch psychologów z Pensylwanii, Martin Seligman i Stephen Meyer, zrobiło eksperyment, który miał dotyczyć czegoś zupełnie innego. Uczenia się przez skojarzenia. To, co im wyszło, zmieniło całą psychologię. Wzięli psy i podzielili je na dwie grupy. Pierwsza grupa dostawała nieprzyjemne impulsy elektryczne, ale mogła je wyłączyć. Wystarczyło nacisnąć nosem panel i to się kończyło. Druga grupa dostawała dokładnie tyle samo, co do sekundy. Tylko że u nich nic nie działało. Naciskali, szarpali się, próbowali wszystkiego. I to trwało dalej. Nic, co zrobili, niczego nie zmieniało. I to była jedyna różnica między grupami. Nie ilość, nie długość. Tylko to, czy cokolwiek od nich zależało. Potem przyszła druga część. Wszystkie psy trafiły do skrzynki przedzielonej na pół niską barierką. Po jednej stronie znowu leciały impulsy. Wystarczyło przeskoczyć na drugą stronę i było po wszystkim. Niska przeszkoda. 2 kroki. Koniec. Psy z pierwszej grupy przeskakiwały niemal od razu. Rozglądały się, znajdowały wyjście, wychodziły, a psy z drugiej grupy kładły się i to znosiły. Nie szukały wyjścia. Nie próbowały nawet raz. Wyjście było 2 kroki obok, otwarte i one po prostu leżały. 2/3 z nich nie ruszyło się ani razu. Nauczyły się jednej rzeczy i przeniosły ją na całą resztę życia. Cokolwiek zrobię i tak nie ma znaczenia. Dobra, ale to były psy w skrzynce. Co to ma wspólnego z człowiekiem, który ma wybór i rozum? 7 lat później sprawdził to Donald Hiroto. Wziął studentów i zamiast prądu dał im głośny, wkurzający dźwięk. Jedni mieli przycisk, który go wyłączał. Drudzy mieli przycisk, który nie robił nic. Potem wszyscy trafili do pokoju, w którym wystarczyło przesunąć rękę na drugą stronę pudełka i dźwięk cichł. Prosty ruch. Nawet nie trzeba było wstawać. Ci z działającym przyciskiem przesuwali rękę i było ciszej. A większość tych drugich siedziała z ręką w miejscu i słuchała. Nie sprawdzili, nie spróbowali. Siedzieli w hałasie, który mogli wyłączyć jednym ruchem dłoni. I żeby było gorzej, Hiroto i Seligman pokazali potem, że to się przelewa na zupełnie inne rzeczy. Człowiek, którego wcześniej zmęczono bezsilnym hałasem, siadał później do zwykłej łamigłówki ze słowami i poddawał się szybciej. Inne zadanie, inna sala, nic wspólnego z dźwiękiem. A on już wiedział, że nie warto. I tutaj jest ta część, która boli najbardziej. Nikt z nich nie pomyślał, poddałem się. Człowiek nie czuje tego jako rezygnacji. Czuje to jako fakt. Jako coś oczywistego o świecie albo o sobie. To nie dla mnie. Ja tak mam. Nie ma sensu. Bezradność nie przychodzi z poczuciem porażki. Przychodzi z poczuciem, że tak po prostu jest. Choć nie ze wszystkimi. Bo mniej więcej co trzeci pies i spora część ludzi nigdy się nie poddawali. Próbowali dalej, mimo że wcześniej nic im nie wyszło. I przez 50 lat nikt do końca nie wiedział, co ich odróżnia. Po 50 latach Stephen Meyer, ten sam człowiek, który to wszystko zaczął, wrócił do tego z narzędziami, których w 67 nie było. Mógł zajrzeć do środka mózgu i zobaczyć, co się tam faktycznie dzieje. I okazało się, że zrozumieli to na odwrót. Bo bezradność nie jest wyuczona. Bierność jest ustawieniem domyślnym. Kiedy coś nieprzyjemnego trwa i trwa, pień mózgu, część stara i odruchowa, sam z siebie wygasza działanie. Nie trzeba się tego uczyć. Tak jesteś zbudowany. Zwierzę, które długo obrywa, przestaje się szarpać, bo w naturze szarpanie się zwykle pogarsza sprawę. Więc drugiej grupy nikt nie nauczył bezradności. Ona po prostu zrobiła to, co robi każdy mózg puszczony samopas. Nauczyła się pierwsza grupa. Nauczyła się kontroli. Kiedy naciskasz i coś się dzięki temu zmienia, kora przedczołowa to wykrywa i wchodzi w pień mózgu z komunikatem. Tutaj ja decyduję. Wyłącz tę bierność. I zostaję z tym. Raz wykryta kontrola chroni na przyszłość, także w sytuacjach zupełnie innych. Czyli to nie jest tak, że nauczyłeś się poddawać. Ty się nigdy nie nauczyłeś, że coś od ciebie zależy. I to jest zupełnie inna historia niż lenistwo, brak charakteru czy słaba wola. Nie masz w sobie usterki, którą trzeba naprawić. Masz brak doświadczenia, którego nikt ci nie dostarczył. Pomyśl, co to znaczy dla twojego zwykłego życia. Nie odzywasz się na zebraniach, bo kiedyś się odezwałeś parę razy i nic z tego nie wynikło. Przestałeś prosić kogoś bliskiego o zmianę, bo prosiłeś i nic. Nie zaczynasz czegoś, na co masz ochotę, bo raz spróbowałeś i się nie udało, a ty z tej jednej próby zrobiłeś wniosek o sobie. Nie powiedziałeś sobie wtedy, że rezygnujesz. Powiedziałeś sobie, że tak jest i już. I
dlatego samo motywowanie się do tego nie dociera. Możesz sobie 1000 razy powiedzieć, że masz się bardziej starać. To nie jest problem chęci. To jest coś, czego twój mózg się dowiedział o świecie i przestał w tej sprawie pytać. Jest taka rzecz, której już nie próbujesz. I jesteś pewny, że wiesz dlaczego. Ale tego nie sprawdziłeś. Sprawdziłeś kiedyś, dawno, w innej sytuacji. I od tamtej pory leżysz przed barierką, która ma 2 kroki wysokości.